10 największych czołgów na świecie. Miejsce 10. TOG-2. To brytyjski prototypowy czołg superciężki, opracowany w początkowej fazie II wojny światowej. Pojazd miał 10 metrów długości, ponad 3 metry wysokości i ważył 81 ton. Uzbrojenie czołgu stanowiła armata 76,2 mm. Podczas projektowania pojazdu zakładano, że wojna przybierze, podobnie jak I wojna światowa, formę wojny pozycyjnej, w związku z czym czołg przystosowano do przekraczania okopów oraz wspierania nacierającej piechoty. TOG-2 pod wieloma względami był podobny do lżejszego czołgu TOG-1 i podobnie jak on charakteryzował się niewielką mobilnością oraz przystosowany był do przewożenia kilku żołnierzy piechoty. Zbudowano tylko jeden prototypowy egzemplarz pojazdu, znajdujący się obecnie w Bovington Tank Museum w Wielkiej Brytanii. Miejsce 9. Panzerkampfwagen 8 Maus. To czołg superciężki konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej z łączną masą sięgającą 188 ton. Był to najcięższy i największy czołg, jaki kiedykolwiek skonstruowano, lecz nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ani nie został użyty bojowo. Niemcy zbudowali jedynie 2 nieukończone prototypy. Pojazd miał 10 metrów długości oraz 3,6 metra wysokości. Uzbrojenie stanowiła armata kalibru 128 mm z zapasem 68 pocisków i sprzężona z nią armata kalibru 75 mm z zapasem 200 pocisków oraz karabin maszynowy kalibru 7,92 mm z zapasem 1000 pocisków. Kadłub wykonany ze stalowych płyt pancernych miał grubość od 150 do 220 mm w zależności od miejsca, co czyniło go najgrubiej opancerzonym pojazdem niemieckim z okresu II wojny światowej. Pojazd miał rozwijać prędkość zaledwie 20 km na godzinę na utwardzonej powierzchni i posiadać zasięg 160 km na drodze lub 62 km w terenie. Zespół napędowy stanowił 12-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 1080 koni mechanicznych i pojemności 44,5 litra lub 12-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 1200 koni mechanicznych, połączony z generatorem oraz 2 silnikami elektrycznymi. Czołg podczas testów okazał się tak ciężki, że nośność większości mostów nie pozwalała na przejazd tak ciężkiego pojazdu. Miejsce 8. Char 2C. To superciężki czołg francuski opracowany w czasie I wojny światowej. Nie zdążył jednak w niej wziąć udziału. Masa bojowa w pełni załadowanego Char 2C wynosiła 69 ton, nie tylko ze względu na bardzo gruby pancerz, jak na standardy I wojny światowej, od 22 do 45 mm, ale także z powodu potężnych rozmiarów. Długość wynosiła ponad 10 metrów, a wysokość 4 metry. W bardzo przestronnym wnętrzu mieściły się 2 przedziały bojowe. Pierwszy z nich, znajdujący się z przodu, przykryty był od góry 3-osobową wieżą, pierwszą w historii wieżą czołgową, z działem 75 mm, a drugi przedział obsługiwał wieżę z karabinem maszynowym. Na froncie czołgu znajdowały się jeszcze 3 niezależne karabiny maszynowe, 8 mm. Oba przedziały bojowe były połączone maszynownią, w której znajdowały się 2 silniki o mocy 200 lub 250 koni mechanicznych, każdy z nich napędzający jedną gąsienicę. Prędkość maksymalna wynosiła 15 km na godzinę, a 7 zbiorników z paliwem o łącznej pojemności 1260 litrów dawało czołgowi zasięg 150 km. Czołg obsługiwany był przez załogę składającą się z 12 osób. Miejsce 7. FCM F1.
To francuski czołg superciężki, opracowany w późnym okresie międzywojennym. W 1940 roku zamówiono 12 egzemplarzy w celu zastąpienia Char 2C, ale Francja została pokonana, zanim można było rozpocząć budowę, a ukończono jedynie jeden prototyp. Pojazd miał 10,5 metra długości, ponad 3 metry wysokości i ważył aż 139 ton. FCM F1 miał dwie wieże, jedną z przodu i jedną z tyłu, z pojedynczym, szybkostrzelnym działem w każdej wieży. Tylna wieża została podniesiona wyżej ponad przednią, co jest powszechną praktyką na okrętach wojennych. Pojazd miał być silnie opancerzony. Jego rozmiary i poziom ochrony sprawiły, że do 1940 roku był to najcięższy czołg, jaki kiedykolwiek zamówiono do produkcji. Pomimo dwóch silników Renault V12 o mocy 550 koni mechanicznych każdy, jego prędkość była niska. Podstawowym celem czołgu było przełamanie niemieckich linii fortyfikacji, a nie walka z czołgami wroga. Miejsce szóste T-28. To największy czołg superciężki zaprojektowany dla potrzeb amerykańskiej armii w czasie II wojny światowej. Pojazd miał 11 metrów długości, 3 metry wysokości i ważył 86 ton. Pierwotnie planowano jego użycie przy forsowaniu linii Zygfryda. W późniejszym okresie planowano jego wykorzystanie w czasie inwazji Japonii. Nie posiadał wieży, przez co miał stosunkowo niską sylwetkę i według standardowej terminologii był raczej działem pancernym, a nie czołgiem. Jego uzbrojenie główne stanowiła armata o kalibrze 105 mm. W porównaniu z innymi czołgami amerykańskimi tego okresu miał bardzo gruby pancerz do 300 mm, co miało mu zapewnić ochronę nawet przed niemiecką armatą 88 mm. Napęd zapewniał mu silnik spalinowy V8 o mocy jedynie 410 koni mechanicznych, co pozwalało mu na osiągnięcie prędkości zaledwie 14 km na godzinę. Miał 4 gąsienice zamiast tradycyjnych 2. Dwie zewnętrzne mogły być zdejmowane w czasie transportu. Planowano zbudować 5 prototypów, a następnie 25 egzemplarzy produkcyjnych. W rzeczywistości zbudowano jedynie 2 prototypy, z których żaden nie wziął udziału w walkach. Miejsce piąte T-30. To amerykański ciężki czołg zaprojektowany pod koniec II wojny światowej, aby stawić czoła nowym niemieckim wozom bojowym, w tym czołgom Tiger. Pojazd miał aż 11,5 metra długości, 3 metry wysokości i ważył 72,5 tony. Był wyposażony w armatę T-7 o kalibrze 155 mm. Prace projektowe ruszyły w kwietniu 1945 i trwały do 1947 roku. 2 powstałe T-30 zaczęto testować w Aberdeen w Szkocji dopiero w 1948 roku. Czołg miał być także w stanie niszczyć umocnienia i bunkry swoim potężnym działem oraz wspierać piechotę podczas natarcia. Jedyny ocalały egzemplarz czołgu T-30 znajduje się obecnie w Fort Knox w stanie Kentucky. Miejsce czwarte K-Wagen. To niemiecki czołg superciężki, którego 2 prototypy były ukończone pod koniec I wojny światowej. Pojazd miał 13 metrów długości, 3 metry wysokości i ważył 120 ton. Ogromne rozmiary i masa K-Wagena uniemożliwiały transport w całości. Dlatego zdecydowano, że zostanie on podzielony na 4 części do transportu koleją i ponownie zmontowany za linią frontu, w pobliżu miejsca, w którym miał być używany. K-Wagen miał być uzbrojony w 4 działa forteczne kalibru 77 mm i 7 karabinów maszynowych, a jego załoga liczyła 27 osób. Dowódca wydawał załodze rozkazy za pomocą świateł elektrycznych, a kierowanie ogniem było porównywalne z niszczycielem. Kierowcy musieli kierować pojazdem na ślepo, zgodnie z poleceniami dowódcy. Niemcy postrzegali te pojazdy jako prawdziwe okręty lądowe. Żaden z czołgów K-Wagen nigdy nie brał udziału w bitwie. Miejsce trzecie czołg Mendelejewa.
To projekt opancerzonego pojazdu bojowego na podwoziu gąsienicowym, opracowany przed I wojną światową w Imperium Rosyjskim. Projektantem był inżynier Wasyl Mendelejew, syn Dymitra, twórcy układu okresowego. Według projektu pojazd miał być chroniony stalowym pancerzem o grubości 100 do 150 mm. Uzbrojenie miała stanowić armata okrętowa kalibru 120 mm oraz karabin maszynowy. Przewidywano załogę 8-osobową. Pojazd miał 13 metrów długości, 4,4 metra wysokości i ważył 170 ton. Ze względu na brak możliwości przewiezienia czołgu na wagonie kolejowym planowano, że pojazd będzie miał możliwość samodzielnego poruszania się po torach kolejowych. Maksymalna prędkość miała dochodzić do 27 km na godzinę. W projekcie znalazło się kilka nowatorskich rozwiązań, jak na przykład pneumatyczne ładowanie armaty, pneumatyczne zawieszenie z możliwością osiadania pojazdu na czas strzelania. Miejsce drugie. Car Tank. To prototypowy rosyjski pojazd opancerzony, skonstruowany w latach 1914-1915. Projekt został zarzucony po testach, które wykazały, że zastosowane silniki są zbyt słabe, a sam pojazd podatny na ogień artylerii. Pojazd miał aż 18 metrów długości, 9 metrów wysokości i ważył 40 ton. Budowa pojazdu odbiegała zupełnie od dziś stosowanych standardów. Wóz nie poruszał się przy pomocy gąsienic, ale oparty był na trójkołowym podwoziu, składającym się z dwóch większych kół przednich o średnicy 9 metrów oraz pojedynczego tylnego o średnicy 1,5 metra. Wieża, w której miały być zamontowane działa i karabiny maszynowe, znajdowała się na wysokości prawie 5 metrów nad ziemią. Na bokach kadłuba miały znajdować się stanowiska dział, a dodatkowe uzbrojenie miało być także umieszczone w wieżyczce podwieszanej pod podwoziem. Miejsce pierwsze. Land Cruiser P-1000 Ratte. To prototypowy czołg superciężki, przeznaczony dla sił zbrojnych III Rzeszy, ważący 1000 ton P-1000 Ratte, miał być ponad 5 razy cięższy od największego wyprodukowanego kiedykolwiek czołgu Maus. Miał 35 metrów długości i 11 metrów wysokości. Zaprojektowany w 1942 roku i zaaprobowany przez Adolfa Hitlera, został ostatecznie zarzucony na początku 1943 roku. Budowę czołgu rozpoczęto, ale nigdy jej nie dokończono. Pojazd miał być uzbrojony w 2 działa kalibru 280 mm, zamontowane w wieży użytej także na pancernikach typu Scharnhorst. Jedna z tych wież została wyprodukowana przed ostatecznym zarzuceniem projektu, a następnie użyta w baterii dział nabrzeżnych w Norwegii. Czołg miał być również uzbrojony w pojedyncze działo 128 mm, 8 działek przeciwlotniczych kalibru 20 mm oraz 2 karabiny maszynowe kalibru 15 mm. Po bokach czołgu miały znajdować się po 3 gąsienice o szerokości 1,2 metra. Napęd miały stanowić 2 24-cylindrowe silniki MAN o mocy 8500 koni mechanicznych lub 8 20-cylindrowych silników Daimler-Benz o mocy 2000 koni mechanicznych każdy. Aby osiągnąć wymagane 16 000 koni mechanicznych potrzebne do poruszenia pojazdu.